Cena takiego wału to jest plus minus około 5000 zł. Około 1 mm jest różnicy między tą średnicą a tą. I tutaj ewidentnie widać, że to jest zrzuty, tak samo w przypadku tego drugiego tutaj wspornika. Taką samą część zastosowaną na przykład w ciągniku John Deere czy New Holland można kupić taniej niż w ciągniku Klasa, a ona się niczym różnić nie będzie. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik Massey Ferguson 7619 na ukończeniu. To była naprawiona przekładnia Dyna 6. Niestety rozsypał się synchronizator z przekładni, no i trochę bałaganu narobiło. Ale to już mamy końcówkę. I w zasadzie no to można by opowiadać, co było robione. Tu leżą części z tej naprawy. Ale mamy tu też taki nietuzinkowy przypadek. Ciągnik Klas Elios 230, czyli sadowniczek taki, właściwie ciągniczek mały, używany właśnie przy pracach ogrodniczych, w sadzie czy w szkółce leśnej, takiej drzew ozdobnych. Ciągnik trafił do nas, ponieważ no, klient zgłaszał problem ze sprzęgłem. To był jakby główny powód, a drugi powód to wyciek oleju przy kole pasowym silnika. Jak widać, ciągnik jest dosyć mocno rozebrany, w zasadzie w częściach już teraz. Została przekładnia, kabina, reszta jest wymontowane. No i tutaj tak podejdźmy do przekładni, do sprzęgła. Mamy tutaj sprzęgło i faktycznie sprzęgło jest tutaj, mówiąc kolokwialnie, skończone. Tu jest tarcz sprzęgła wałka WOM. Sprzęgło typu dwustopniowego, suche. No i niestety tutaj to też wymaga troszeczkę wiedzy, jeżeli jak obsługiwać sprzęgło dwustopniowe suche w takich tutaj właśnie ciągnikach. Pytanie, czy tutaj był jakiś błąd popełniony, czy po prostu zużycie, bo ciągnik z 2012 roku ma około 7000 godzin. No więc jeżeli by to była pierwsza awaria sprzęgła, to tragedii nie ma. No bo niestety sprzęgła suche, zwłaszcza takie dwustopniowe, zbyt żywotne nie są niestety. No i tutaj taka uwaga, jeżeli chodzi o to sprzęgło, może tak podpowiem użytkownikom tego typu ciągników, bo takie podobne rozwiązanie jest zarówno i w ciągnikach starszych Fendt, na przykład 309C, czy tam CI nawet, ale może być też takie rozwiązanie w ciągnikach New Holland, John Deere, ponieważ ten ciągnik właściwie to nie jest wyprodukowany przez Klasa, a przez firmę Carraro na zlecenie firmy Klasa i w tych samych zakładach powstają ciągniki marki John Deere, marki New Holland, też marki Massey Ferguson. Firma Carraro, która specjalizuje się w produkcji takich właśnie małych ciągników, no i wtedy w zależności od zamówienia ubiera w takie czy inne szaty, ten nakład ubrany w szaty Klasa. Tu mamy dźwignię sprzęgła wałka WOM. Teraz jest dźwignia tak jakby miało sprzęgło przenosić napęd na tył. Natomiast tutaj mamy zatrzymane, czyli wciśnięte sprzęgło, no to dwustopniowe. A tu mamy dźwignię wyboru zakresów. Jeżeli nie używamy w ogóle wałka WOM, czyli na przykład w pracach transportowych, to należy tą dźwignię mieć w pozycji neutralnej, a tą dźwignię w pozycji załączonej. Wtedy sprzęgło jest wyłączone, przenosi cały czas napęd do pewnego stopnia. Oczywiście końcówka wałka się nie kręci, ale jakiś tam fragment się kręci, no i ale lepiej tak niż w pozycji tej, ponieważ wtedy mamy cały czas jakby wciśnięte sprzęgło. Tarcz tam troszeczkę się może gdzieś tam dotykać, ślizgać, no i wtedy się przepala właściwie ta tarcz, no i to jest jakby powód kończenia się tarczy sprzęgła wałka WOM w ciągnikach z takim typem sprzęgła. Jeżeli natomiast używamy wałek WOM, wiadomo, przyjeżdżamy na pole, zatrzymujemy, czyli jakbyśmy wdusili sprzęgło, załączamy odpowiedni zakres, tutaj jest akurat 540 i tam jest chyba 1000 albo 540 eko, nie widzę, a może na kamerze pokażę. W zależności jakie chcemy mieć roboty wałka, tu jeszcze jest, może być wersja taka, tu jest właściwie takie miejsce.
Tu jeszcze mogą być obroty zależne i niezależne, czyli w zależności od prędkości jazdy. Czyli tak jak wybierzemy, jakie wybierzemy przełożenie w ciągniku, tak będzie się wałek szybko kręcił. Tak jak w starszych 60-kach, 30-kach też takie rozwiązanie podobne było. I tu też taka opcja istnieje, oczywiście to jest jako wyposażenie opcjonalne. Ale wracając do tego, jeżeli teraz potrzebujemy na przykład 540, załączamy tutaj, włączamy wałek, maszyna pracuje. Jeżeli potrzeba zatrzymać wałek, wyłączamy. Wałek się nie kręci, maszyna nie pracuje, ale zjeżdżając z pola, jedąc do domu, robimy znowu na pozycję neutral, załączamy w tą pozycję i na pewno takie sprzęgło znacznie dłużej przeżyje niż w przypadku, gdybyśmy tylko korzystali tutaj z tej dźwigni z żółtą kuleczką do załączenia, wyłączania sprzęgła, no bo wtedy naprawdę te sprzęgło, łożysko oporowe cierpi, bo cały czas się kręci, no ale też samo sprzęgło. To tyle o sprzęgle, tutaj mamy rozebrane. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, wyciek, klient już chyba niejednokrotnie ten wyciek usuwał, bo takie tu przynajmniej były informacje. No ale tutaj widzimy na wale korbowym, tu jest w sumie piaska, ona jest na ciepło wciśnięta. Niestety nie idzie jej kupić osobno. Kiedyś była w ofercie, nawet ma swój numer katalogowy w starszej wersji katalogu Klasa. W nowszych wersjach już tego numeru nie ma i to już jest integralna część wału korbowego. No i tutaj jest taki problem, że tu mamy wycięcie wyżłobione, natomiast po drugiej stronie, po przeciwnej, nie chcę go teraz tutaj przekręcać, no nie ma śladu zużycia, co by można sugerować, że ta końcówka jest albo lekko krzywa, albo ta piasta wadliwie wykonana. No i wtedy jakby napiera z jednej strony na pierścień uszczelniający, a z drugiej jest jakby przerwa się robi, no i ten wyciek się pojawia. Podobno ostatnio ten wyciek był usuwany około rok temu. Ciągnik mógł przepracować kilkaset godzin, no i znowu pojawił się wyciek. Plan jest taki, że wał oddamy do zakładu szlifierskiego. No i teraz prawdopodobnie będzie wykonana piasta nadwymiarowa, a następnie na szlifierce zeszlifowana do wymiaru nominalnego, co wtedy też zagwarantuje, że tutaj nie będzie na tej końcówce bicia i myślę, że tak się ten wał uratuje, chociaż sam wał, jak patrząc, kawał elementu jest i silnik jest tutaj Iveco akurat zamontowany, to cena takiego wału to jest plus minus około 5000 zł, więc jak na wał korbowy do silnika produkcji zachodniej, to nie jest to cena jakoś tutaj szokująca, ale no myślę, że naprawa będzie tańsza, natomiast panewki, no bo też jeszcze myśleliśmy być może, że troszeczkę jest luz na panewkach głównych i ten wał troszeczkę chodzi góra-dół, no ale tak się jednak tutaj okazało, że paneweczki są w idealnym stanie. Tutaj gładź na wale jest też idealna, chociaż szlifierni to też dokładnie zweryfikują, pomierzą, ale myślę, że skończy się na polerce i tutaj na dorobieniu i tej tulei na końcu wału i powinno być wszystko ok. Tule jest na ciepło wciśnięta. Tu mamy pompę smarowania silnika, czop wałka rozrządu. W tym silniczku taki malutki silniczek, to jest chyba bodajże 75 koni, 4-cylindrowy. No, gdzie dzisiaj już w tych mocach to 4-cylindrowego silnika się chyba nie spotka, kurczę, tylko się daje zawsze no, co najwyżej 3 cylindry i się uzyskuje ponad 100 koni. Co do silnika, tutaj miska oleju silnika, układ przeciw wyważenia, przeciw wag silnika, no a tu mamy elementy zdemontowane z silnika, pokrywa rozrządu. Tu też są dwa rodzaje pierścieni uszczelniających, bo była jakaś zmiana konstrukcyjna. Jak nawet pytałem u sprzedawcy części do silników Iveco, albo jak to woli FPT, to ten tutaj właśnie pierścień uszczelniający w nowszym silniku jest troszeczkę inny, ale wtedy trzeba też zmienić przy okazji całą pokrywę tutaj rozrządu, więc myślę, że tutaj nie będziemy tą drogą szli. Nawet podobno ten tutaj pierścień starszego typu jest nieosiągalny. Jeżeli ktoś chce kupić pierścień, to musi kupić nowy typ pierścienia z nową pokrywą, a myślę, że tutaj cały polega na szerokości pierścienia, bo tak jak w katalogach
nowszych klasach to były różne szerokości pierścienia, czyli tam było 7-8 bodajże mm, a nowszy miał chyba 12,5 mm szerokości. Być może to też ma poprawić uszczelnienie. Pompa wtryskowa wymontowana, bo też tam był przy niej zapocone, więc tutaj też będziemy uszczelniać. Tu mamy tylną pokrywę koła właściwie zamachowego, obudowę koła zamachowego i pierścień uszczelniający na wale silnika tył. No i tutaj obudowę rozrządu z pompą hydrauliczną, bo napęd jest od rozrządu silnika. Dodatkowo w trakcie tutaj sprawdzania ciągnika stwierdziliśmy luz na zawieszeniu przedniej osi. Tu jest troszeczkę inaczej, a odwrotnie może bym powiedział niż w innych ciągnikach. Osie nie mają czopów, a mają tutaj te takie zagłębienia i tuleje zamiast w sporniku są wbite w oś. Tu widać, ta tulej już jest zużyta dosyć mocno i ta oś się kołysała. Tu mamy czopy, czop przedni, a tu jest czop tylny, czop tulej właściwie, bo to można powiedzieć tulej zawieszenia. No i jak sobie sprawdziliśmy, nie wiem czy mi się teraz tutaj uda, bo może mi rąk zabraknąć. I sobie zmierzymy. Tutaj wychodzi mi 108,40, a tutaj mamy 109,5, tak w zaokrągleniu. Około 1 mm jest różnicy między tą średnicą a tą. I tutaj ewidentnie widać, że to jest zrzuty, tak samo w przypadku tego drugiego tutaj wspornika. Więc teraz pomysł jest taki, że całość niestety musi iść w całości, żeby ustawić odpowiednie luzy. Wspornik, przednia oś pojedzie do zakładu, gdzie zostanie tutaj troszeczkę napawane, dołożone, bo też tutaj jest wybrane w tym miejscu, tak samo w tym miejscu jest wypukane. To zostanie tutaj zregenerowane, wytoczone na wymiar nominalny, wciśnięte tuleje, ustawiony luz. Musi iść w całości, ponieważ jeżeli tutaj napawamy tą powierzchnię, to musimy ustawić luz wzdłużny, a tu już nie ma innych podkładek, bo nie ma żadnych podkładek regulacyjnych. No można by oczywiście bawić się w podkładki, ale to niepotrzebnie osłabia konstrukcję. Także na wsporniku będzie zamontowana oś i wtedy ile trzeba będzie zebrać, to tyle się zbierze na tokarni, ustawi tutaj odpowiedni luz. Dodatkowo tutaj zużyte są też, ale nie ma tragedii, ale już jak już jest rozebrane, mamy łożyskowanie czopów zwrotnic do porobienia w tym ciągniczku. No i także tutaj troszeczkę się niestety uzbiera. Kosztów pewno też się troszeczkę uzbiera, no bo nie wiadomo ile będzie kosztowała do końca regeneracja wału. Samej robocizny niestety już jest dosyć dużo, no bo samo się to nie chce rozebrać, no i też samo chyba się nie będzie chciało złożyć. Co do sprzęgła, to sprawdzałem, sprzęgło w sieci Klasa kosztuje ponad 5000 zł, kompletne, czyli to sprzęgło plus tarcz. Można powiedzieć dużo i niedużo, ale myślę, że takie sprzęgło można kupić za około 3000, może troszeczkę mniej, no ale plus minus 3. Takie samo, no ale bez naklejki Klas. No bo mówię, no ciągniki produkowane przez Carraro dla różnych marek i te ceny części w zależności od marki też niestety, albo stety, w tym wypadku akurat na korzyść dla klienta, różnią się i taką samą część zastosowaną na przykład w ciągniku John Deere czy New Holland można kupić taniej niż w ciągniku Klasa, a ona się niczym różnić nie będzie. Tu już jest sprzęgło napędu przedniej osi. Był też problem tutaj z załączaniem tego napędu, no ale to dlatego, że pierścienie uszczelniające na tłoczysku sprzęgła są zużyte, no i olej ucieka, także to sprzęgło czasami się jakby samo załączało, bo ono jest rozłączane ciśnieniem, więc jak ciśnienia zabrakło w układzie, to się sprzęgło załączyło i zaczął działać przedni napęd wtedy, gdy nie powinien. No i tak to wygląda taki mały ciągniczek
No, zbiorniczek płynu, spryskiwaczy też trzeba to będzie wymienić, zresztą tak to ustalono z klientem, że te rzeczy, takie drobne rzeczy należy powymieniać. Mamy troszeczkę czasu, to znaczy ponad tydzień jeszcze, żeby ten ciągnik jednak poskładać i oddać klientowi, no bo tak mówił, żeby go do połowy sierpnia może tutaj być w warsztacie, a od tygodnia mniej więcej jest, został rozebrany, poweryfikowane, poustalane mniej więcej rzeczy, które trzeba zrobić, części częściowo zamówione, no i właściwie trochę nas tutaj hamuje zakład szlifierski, z którym współpracujemy, ponieważ akurat w tym tygodniu tutaj jest zamknięty i dopiero będzie od poniedziałku czynny, no ale jesteśmy umówieni, że w poniedziałek by ten wał tutaj zabrał się za wał i weryfikował, także do ciągnika na pewno będziemy wracali z naprawą i kamerą, gdzie wtedy powiemy coś więcej o kosztach, a może coś nam się uda pokazać na żywo, jak naprawiamy. Tymczasem serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcam do oglądania filmu na naszym kanale, a jeżeli komuś się film podobał, to poproszę łapkę w górę.